Popołudnie przynosi ukojenie po upalnym dniu. Na otwartej przestrzeni otoczonej gęstym buszem impale i pawiany dzielą spokojne chwile. Cisza tego miejsca zdaje się być niemal nienaruszalna. Impale delikatnie skubią trawę, pawiany, równie spokojne, przeszukują ziemię w poszukiwaniu pożywienia, od czasu do czasu podnosząc głowy, aby upewnić się, że wszystko jest bezpieczne. W tle słychać cichy śpiew ptaków, a drzewa wokół polany delikatnie szumią pod wpływem łagodnego wiatru, który niesie ze sobą zapach buszu. Z blazera strzelać to ja potrafię. To widać. Let's see, maybe the other bull will come back. Let's just wait 20 minutes. To nie jest kulan tylko na babuny. 8,57 JS robi robotę. It was very, very good shot. It didn't go far. It was a very good shot. I co, poradził sobie? Dobra. Let's wait. Have it. Ciema szkła nie mam, ale jeśli chodzi o strzelanie, to... To może być, nie? Tak. Ja bym powiedział, niewygadane, ale jak strzela. Widzicie panowie? Good shoot. Bardzo dobre. No tak. Jest ból. Trzymaj wiecie. Świt nad afrykańską równiną przynosi nowe wyzwania.
Myśliwy, zdeterminowany i pełen skupienia, wyrusza na kolejny pochód. Jednak myśli, choć skierowane ku przyszłości, wciąż krążą wokół wspomnienia ostatniego sukcesu, pozyskania majestatycznej antylopy kudu. To trofeum, które na zawsze zapisze się w jego pamięci. W buszu każdy dzień przynosi nowe wyzwania. To, co wydarzyło się wczoraj, staje się częścią przeszłości, ale lekcje z przeszłości prowadzą myśliwego przez kolejne etapy jego wędrówki. Nie jest to takie proste. No, trzeba przyznać, że są bardzo czujne. I dużo ich było. Bardzo dużo. Ale mojego wymarzonego nie było. No, czekamy dalej.
Przed chwilą nasz PH nam przekazał informację, że tutaj w okolicy chodzi dość sporo słoni, także trzeba uważać i patrzeć pod nogi. Co dzisiaj podajemy? Ziemniaczki Aha. w lekkim rosole paprykowym. Ja mów, że tam przez tą kamerę nie widzisz co jest. Ale on potrzebuje Cebulka, No klei przecież to wszystko. czerwona cebula, Okej. and Mięso nie mięso Ale ładnie wygląda. Będzie dobry. i przepyszny sosik. Wygląda to smakowicie. Z czego tak może być dzisiaj? Z antylopy. To jest pewne. 100%. 100%. Twój dzień, twój klimat. Jak ocena? Perfekto. Mięso sztos. Mój klimat. To smaczne. A tu jak? Wyśmienita. Dobrze gotują? Na 10, 9,5. Lepiej to tylko żona. Na 10 to tylko małżonka. Magdalena, pozdrawiam. Pozdrawiam. Weet je hoeveel je nooit gevangen wordt? Just moment, please. To już się powoli tradycją staje. Niech gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nie zagaśnie. A kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie.
A kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam! Hej! Niech żyje! Zdrowie! Niech żyje! Zdrowie. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam! To może koledzy poproszę chwilę uwagi. Z tego miejsca, dzisiaj wyjątkowa jest chwila i z tego miejsca chciałbym podziękować Kamilowi, bo mam wrażenie, że to wszystko, co tu się dzieje, kręci się wokół osoby Kamila. Kamila znam blisko 20 lat, czyli od początku swojej przygody łowieckiej. Poznaliśmy się dawno temu. A to Kamil z moją małżonką wpadł na pomysł taki, że jestem tu dzisiaj z wami. Ja bym prosił, żebyś... Chciałbym z tego miejsca pogratulować i podziękować Kamilowi za to, co robi dla w ogóle polskiego łowiectwa. Stworzył kanał, który ma ogromną oglądalność, gdzie kultywuje i tradycję, i kulturę łowiecką. Siłą tego kanału jest to, że Kamil jest tak bardzo prawdziwy. Nie reżyseruje, nie udaje, jest po prostu sobą, tak? Robi to tak ad hoc i to jest, mówię, naprawdę jego siła i pasja, która jest ogromna. Mój znajomy, mój serdeczny przyjaciel, nadleśniczy Stanisław Jurecki kiedyś powiedział mi, że nie sztuką jest stworzyć coś, kultywować, tylko sztuką jest przygotować następców. I mam wrażenie, że Kamil ma takich następców. Z tego co słyszę, Stasiu i córa Kamila, to są dzieciaki, które mają 10 razy większą pasję jeszcze od Kamila, co trudno sobie wyobrazić. I z tego miejsca życzę Kamilowi, żeby te dzieciaki kultywowały to, co on rozpoczął, do czego doszedł, uczynił, żeby miał tych następców i dla polskiego łowiectwa, i dla całej naszej społeczności myśliwskiej. Bardzo dziękuję. Daszbur. Thank you very much. Zdrowie Kamila. Dzięki. Ja nic nie powiem, bo Piotrek wszystko powiedział. Dobra, 1, 2, 3. Widać, że nie jedną dzika, że się patroszy. Nie jednego dzika potroszyłem, ale nie takim nożem. Witajcie, Daszbur. Ostatni dzień polowania na naszym wyjeździe do RPA. Szybko minęło. Cześć, Daszbur. Tak, wszystko co dobre się kiedyś kończy. I bardzo szybko się kończy. Tak, i my jesteśmy właśnie przed rozpoczęciem ostatniego dnia polowań. Szybkie śniadanko, kawa. Zaraz pakujemy rzeczy swoje I trzeba wracać i już ruszamy. jutro. I zobaczymy, co się wydarzy tego ostatniego dnia. No, Ogólnie także bardzo fajnie, dużo emocji. to wesoło. najważniejsze. Wczoraj mieliśmy tutaj solenizanta. Uczciliśmy go godnie po myśliwsku, po polsku również. Także wszystko Chyba trzeci super. raz z rzędu, nie? W No Afryce. tak. Słyszeliśmy, że już nawet Kamila żona mówiła, że częściej z kolegami ucztuje urodziny swoje niż No tak to z wygląda. rodziną. No ale niestety Jak burz Burz wzywa. Tak, zew, także trzeba jechać. trzeba jechać. Dobrze, to my jedziemy, zbieramy się, także zobaczycie, co dzisiaj nam wyjdzie. Także do zobaczenia.
co, żeśmy zakończyli nasze ostatnie Niestety. wyjście w burz. Jak podsumujecie? Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Dokładnie. Dokładnie. No trzeba jednak przyznać, że przyroda nas uraczyła dużą ilością zwierzyny. No na pewno twoja kamera ani nasze słowa nie oddadzą tego. Też się z tym zgadzam. Także pewnie widzimy się z Kamilem na podsumowaniu. I tyle ode mnie. Także do zobaczenia zaraz. I jak tam, Michał? Ostatni dzień za nami. Czas się pakować. Niestety. Wszystko co dobre szybko się kończy. Co udało się pozyskać? Mi udało się upolować kudu, piękne kudu oraz impale. I co według Ciebie? Jak wyjazd? Bardzo udany, przepięknie, ale niestety dzisiaj jest ostatni dzień i musimy już wracać, choćbyśmy chcieli zostać dłużej. Polecasz innym? Wszystkim. Naprawdę warto. Afryka jest przepiękna. Także do zobaczenia może w przyszłym roku. Do zobaczenia następnym razem. Jak tam, Kamil? Jak podsumujesz wyjazd? Bardzo dobrze. Marzenie spełnione. Afryka nie do opisania, tak jak już mówiłem. Ani słowa, ani wasza kamera nie jest w stanie tego odzwierciedlić, co przeżyliśmy, zobaczyliśmy. No bajka. Co się udało pozyskać? Każdemu. Nie za dużo. Impale, zebrę. No nie jest tak łatwo, jak się może wydawać. No. Mówisz, że nie za dużo, ale jednak marzenie spełnione i chyba to jest najważniejsze, Na pewno wrócę. żeby iść za marzeniami. Dobrze. Polecam. Z Grześkiem, telefon, organizacja, super. Skalę Grzesiu zamknął. Fajny facet, naprawdę. Jak wyjazdy, to tylko z nim. Zagraniczne. To dasz burz i do Dasz zobaczenia. Co tam, Konrad? Jak wyjazd? Cisza! Jak wyjazd? Super. No i ja tyle, nie? Idealne. Panowie, ostatnie śniadanie. Będzie tęsknić za Afryką Oczywiście. I na pewno tu wrócimy. w przyszłym Polecamy roku. wszystkim. Afryka jest piękna. Może nie w przyszłym, ale na pewno tu wrócimy. A ty, Paweł? Ja tak samo. Jak się wam wyjazd podobał? Bardzo fajny wyjazd. Piękna pogoda. Krajobrazy. Bardzo ładny kraj. Zwierza moc, nie? Oj, zwierza moc. I trzeba mieć dużo pokory, żeby tu polować. I być przestrzelany, nie? No bo jednak No i odległości są spore. ostrzelanym trochę też. A ty, Gabrysia? No fajnie było, no. To najważniejsze. I polecasz takie wyjazdy? No, fajnie było, polecam. Mi się podobało. To samo, nie? Tak, dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich. Dasz burz. Nasz bór. To jeszcze krótkie podsumowanie od Ciebie, Piotr. Jak się podobało? Dasz było. Pozwoli, że tym razem króciutko zacznę od podziękowania Grzegorzowi z biura Polowań Robin Hood i oczywiście Kamilowi. Też wtrącę takie prywatne, może dygresję swoją, mojej małżonce i znajomym i przyjaciołom, którzy umożliwili mi tutaj ten przyjazd. Przygoda życia. Tak, wspaniała przygoda. Także wszystko dobrze, ale pora wracać do domu. Trochę tęsknimy, przynajmniej ja. Ja też. Tak, także było super, świetnie. Świetna grupa, świetne towarzystwo. Jeśli ktoś ma chęci i możliwości, to gorąco polecam i namawiam powąchać tą Afrykę. Dasz burz. Dasz burz. Alright, see you guys. Be safe, eh? Oké, Lenki. Lekker wordt het ontmoet. Fijn Księgę wyjechał, nie Ja. na tutaj? Nee, we talkie.
Jij zal lekker light houden. Mijn man zelfs dat afkieuwen. Dat klinkt erg. Dat klinkt erg. Die hebben zien. Dat klinkt erg. Zo goed, Fajlang weer zo. Jak wyjazd, Daniel? Bardzo udany, mega niezapomniane chwile. W doborowym towarzystwie przyjaciół, kolegów i znajomych. Myślę, że to nie ostatni wyjazd. Nie wiem, czy za rok, czy za 2. Czas pokaże. Dasz burz. Słuchajcie, nasza wyprawa dobiegła końca. Ostatni dzień, wszyscy już spakowani. Czekamy na transport na lotnisko. Grzesiu, jak tam? Podsumujesz? Jak zwykle Afryka dała nam popalić. Mocno. Przerobiliśmy wszystkie możliwości i formy polowania od A do Z. Generalnie całe towarzystwo uśmiechnięte od ucha do ucha. Prawie. No jeden tam się nam półgębkiem uśmiecha, ale generalnie wszystko potoczyło się tak jak należy. Wszyscy cali i zdrowi, więc teraz tylko musimy dojechać na lotnisko. Afryka uczy pokory, więc też trzeba o tym pamiętać. Wszyscy coś sobie upolowali, ale nie w takich ilościach, jak byśmy mogli sobie to wyobrażać. Wszyscy myślą, że to jedziesz do Afryki i polujesz, strzelasz to, co popadnie, te listy są długie. To tak właśnie nie działa. Więc wszystkich sceptyków zapraszamy, żeby mogli poczuć, co to znaczy polować w Afryce. Także bardzo udany wyjazd. Rewelacyjnie tutaj wszystko na miejscu nam zagrało. Pierwszy raz byliśmy w tym terenie taką dużą grupą. Smakowało Ci? Tak, jedzenie było sztos. Ogólnie sama lodża, położenie, ono jest w centrum łowiska, centralnie w środku. Sam wyjazd do łowiska zajmuje minutę, już można polować. W najbliższym otoczeniu lodży się nie poluje. Natomiast tak jak Grzesiek powiedział, listy mieli chłopaki duże, natomiast dni zabrakło. Ja tą notabene listę miałem krótką. Najważniejszy punkt naszego wyjazdu w tym roku to był Hipciu. Natomiast tak jak Grzesiek zapytał przed organizacją, jak to polowanie ma wyglądać, to powiedziałem, że w 100% naturalnie. No i wyglądało. Czołgania się po krzakach, pływania na łodzi. Było to mało przyjemne. Środowisko iście niesprzyjające. No ale to, tak to wygląda. Więc Afryka dla mnie się zakończyła strzeleniem mega fajnego kudu, dobrego byka. Natomiast no, większość tego wyjazdu był poświęcony na hipopotama, no niestety się nie udało. Więc za rok pewnie znów tu zawitamy, a za rok mamy plany też tam coś z Wielkiej Piątki, tylko ja tego Hipcia sobie w przyszłym roku odłożę na rzecz innego przedstawiciela Wielkiej Piątki. No i tyle. Hipcia jest dla Przemka, to w początku było wiadomo, więc pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy, Przemka. Dokładnie, bo Hipciu nie był mój, ja troszeczkę wskoczyłem na zastępstwo, natomiast tak to wyglądało, że miał tak naprawdę go strzelać kolega, który z nami nie dojechał ze względów osobistych, no ale no tak to bywa, tak? Wszystko tak scenariusz napisało życie. Więc będziemy się powoli pakować. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podobało. Nie ukrywam, że Michał, mimo tego, że był tu z nami cały czas, to ode mnie zupełnie odpoczął. Upolował z każdym innym, także będziecie mieli grupę przedstawioną od A do Z, co praktycznie codziennie się zmieniał. I zobaczycie wszystkich uczestników. No i myślę, że na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić do Afryki z Robin Hoodem na przyszły rok. Dziękujemy. Dasz burz. Dasz burz.